Dzisiaj zastanowimy się nad opłacalnością inwestowania w mieszkanie na wynajem, nad tym, czy lepiej jest wynajmować mieszkanie niż je kupić na kredyt, jaki styl życia jest lepszy. Oprzemy to na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, bardzo ciekawego raportu, który pokazuje zmiany właśnie jakie zachodzą w tej chwili na rynku, ale odniesiemy się również do tematu tego, czy minister edukacji wie lepiej o tym, co dzieje się w nieruchomościach od ministra technologii i rozwoju. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, dziel się swoimi odczuciami na temat rynku nieruchomości. Zapraszam na stronę symen24.pl, na której znajdziesz nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane, wykresy, definicje, teksty, wyjaśnienia oraz zapraszam do udziału na naszym serwerze Discord, grupa dyskusyjna już powstająca, link na dole w opisie filmu. Nasz kanał chciałbym, aby wolny był od polityki, bo zajmujemy się tak naprawdę rynkiem nieruchomości i gospodarką, ale nie zawsze możemy uciec od tej polityki, zwłaszcza kiedy, zobaczcie to na tych załączonych przykładach, jeden minister rządu mówi co innego niż drugi minister i to w odstępie kilku dni, rozdzielonych w zasadzie dniami wolnymi od pracy, końcem roku i Sylwestrem. Wiceminister w zasadzie edukacji, pani Lubnauer twierdzi, że nie będzie żadnych programów, kredytów 0%, 2%, będzie stawianie na budownictwo przeznaczone na wynajem. A minister Hetman, minister technologii i rozwoju, który tak naprawdę z racji swojej funkcji odpowiada za budownictwo, za rynek nieruchomości, twierdzi, że w budżecie są zabezpieczone środki na programy pomocowe, nawet takie trochę lepsze niż ten, co do tej pory był kredyt 2%. Omawiamy to zresztą szczegółowo w innej audycji, ale zastanówmy się w ogóle nad tą rozbieżnością twierdzeń ministrów i w ogóle też ciekawą dosyć ich historią życia. Czerpię ją na podstawie Wikipedii. Pani Lubnauer przeszła kilka partii, jest obecnie ministrem czy wiceministrem w resorcie edukacji, więc nie wiem dlaczego wypowiada się na temat tego, co leży w kompetencjach innego ministra. W każdym razie ta pani jest z Koalicji Obywatelskiej obecnie, a Koalicja Obywatelska w swoim programie programie wyborczym miała program kredytu 0%. Takie było hasło i pani Lubnauer wyraźnie odcina się od tego programu. Natomiast pan Hetman, który jest ministrem technologii i rozwoju, reprezentuje w rządzie partię Polska 2050, partię pana Hołowni, która twierdziła koniec z rozdawnictwem. Trzeba powiedzieć jednak, że cała kariera polityczna, zresztą politologa pana Hetmana, politologa z wykształcenia, związana była w dużej mierze z partią PSL, która lansowała kredyt 1,5% na mieszkania, a pomysł tych mieszkań na wynajem i też pomysł budowania mieszkań komunalnych to jest pomysł kolejnego koalicjanta, czyli Lewicy. I może by to było śmieszne, gdyby nie było tragiczne, bo ja bym chciał, żeby ministrowie jednego rządu przedstawiali jakieś wspólne zdanie. A już najbardziej mnie dziwi, kiedy minister pochodzący z partii, która mówi, że będzie program 0%, przeczy teraz temu programowi własnej partii, a minister, który pochodzi z partii, która mówi zero rozdawnictwa, właśnie wprowadzać chce program rozdawnictwa. No cóż, 2024 będzie ciekawym rokiem na rynku nieruchomości, pewnie także z powodu działań polityków. To koniec dygresji politycznej, w zasadzie raczej koniec komentarza na temat tego, co politycy mówią, bo jak powiedziałem, chciałbym, aby nasz program
nasz kanał mógł być wolny od polityki. No niestety to się nie udaje. Natomiast co Narodowy Bank Polski przedstawia na temat tego, jak wygląda opłacalność inwestowania w mieszkania na wynajem, ale zanim do tego przejdę, to warto wytłumaczyć dwa takie podstawowe terminy, których bank używa w swoich wykresach, w swoich opracowaniach. I jeżeli nie będziemy wiedzieli, co one oznaczają, lub będziemy wiedzieli niedokładnie, no to po prostu będziemy mylnie interpretowali to, co bank napisał. Pierwszy termin taki to ROE, czyli Return on Equity. To jest taki wskaźnik finansowy, który wskazuje na zwrot z kapitału własnego. On po prostu mierzy zdolność do generowania zysku z kapitału własnego inwestora. Jak w przypadku nieruchomości oczywiście, bo w przypadku firm to jest trochę inaczej. O co w tym chodzi? Otóż dzięki temu ROE, jeżeli go znamy, możemy porównywać naszą opłacalność inwestycji z innymi inwestycjami, na przykład w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne. Jednak jeżeli mamy wysoki ROE, to z jednej strony on wskazuje lepszą opcję, ale też wskazuje, że może być wyższe ryzyko, bo to wyższe ROE zazwyczaj wskazuje na wyższe ryzyko. Jak się oblicza takie ROE dla nieruchomości? To po prostu dzielisz sobie roczny zysk netto z wynajmu. Zysk, czyli od dochodu odejmujesz wszystkie koszty, w tym na przykład kredyt hipoteczny, jeżeli zaciągnąłeś, podatki, utrzymanie tej nieruchomości przez kapitał twój własny, a ten twój własnym kapitałem jest to różnica między wartością rynkową a pozostałą do spłaty kwotą kredytu hipotecznego. To znaczy wtedy oczywiście, jeżeli zaciągnąłeś kredyt i tak nieruchomość była kupiona na kredyt. Wartość rynkowa też, przypominam, to niekoniecznie jest cena, bo wartością rynkową, szacowaniem wartości rynkowej w ogóle zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Oni to robią według określonych reguł, ale zakładają przy tym, że sprzedaż tej nieruchomości będzie w żaden sposób niewymuszona. To znaczy, że ani kupujący, ani sprzedający nie będzie podlegać jakimś emocjom, które powodują, że ten sprzedający jest gotowy na przykład sprzedać taniej z różnych powodów, wszystko jedno z jakich, albo że kupujący jest gotowy zapłacić drożej z różnych powodów. To nieważne, może być na przykład takim powodem, że on chce kupić mieszkanie w tym bloku, gdzie mieszka jego mamusia, a on uwielbia mieszkać koło mamusi i chodzić na obiadki. To może również powodować, że ktoś jest gotów przypłacić. Nie, tutaj szacujemy taką zimnym podejściem wartość nieruchomości. Wartość pewnie w sposób teoretyczną. Przykładem takiej inwestycji, czy też obliczania ROE jest to, że weźmy na przykład inwestor kupił nieruchomość za 500 tysięcy, a miał 100 tysięcy własnych środków i 400 tysięcy kredytu hipotecznego. Jeżeli on wynajmuje tę nieruchomość i dostaje 40 tysięcy złotych z tego najmu, po odliczeniu, jak już powiedziałem, wszystkich kosztów, podatków i tak dalej, to jego ROE wynosi po prostu 40 tysięcy dzielone przez 100 tysięcy razy 100% wychodzi 40%. Wygląda to fantastycznie, ale tak często po prostu nie jest, bo musisz pamiętać, o czym zwracam uwagę, że ten zarobek netto z wynajmu, roczny zysk, musisz pomniejszyć o na przykład koszt kredytu. Te raty, które spłacasz, koszt kredytu. I to wtedy może wychodzić troszeczkę gorzej. Natomiast stopa kapitalizacji, czyli takie capitalization rate, jest to trochę inne narzędzie. O co w nim chodzi? Stopa kapitalizacji to jest taki wskaźnik używany do oceny rentowności i wartości nieruchomości inwestycyjnej. Oblicza się ją dzieląc roczny dochód netto z tej nieruchomości, czyli dochód po odjęciu wszystkich kosztów
operacyjnych z wyjątkiem spłaty kapitału i odsetek od kredytu przez jej aktualną wartość rynkową lub cenę zakupu. I wskaźnik jest wyrażany w procentach i po prostu taka stopa kapitalizacji to jest roczny dochód z nieruchomości dzielony przez właśnie wartość rynkową lub tą właśnie cenę zakupu razy 100%. I tu jest haczyk pewien, przykład. Jeżeli nieruchomość generuje roczny dochód w wysokości 20 tysięcy, a jej wartość rynkowa wynosi 400 tysięcy, to stopa kapitalizacji wyniesie po prostu 5%. 20 tysięcy przez 400 tysięcy to jest po prostu 5%. Ale właśnie powiedziałem, tu jest pewna chytrość, bo ta stopa kapitalizacji, do jakiej ceny mamy ją odnosić, do jakiej wartości nieruchomości, czy do tej wartości teoretycznie obliczanej dziś, czy do ceny zakupu dokonanej 5 czy tam 10 lat temu. I problemem jest to, że jeżeli zmienia się wartość nieruchomości, a oblicza się ją do ceny tej zakupu nieruchomości, to skupiasz się na bieżącym dochodzie, a nie bierzesz pod uwagę potencjalnego wzrostu wartości nieruchomości. A gdybyś brał ten potencjalny wzrost wartości nieruchomości pod uwagę i obliczał na przykład też to, co możesz zarobić na alternatywnym inwestowaniu, to być może by się okazało, że ta stopa kapitalizacji nie jest najlepsza. Stopa kapitalizacji również ignoruje zmiany w przepływach pieniężnych, nie uwzględnia przyszłych zmian w dochodach i kosztach, które mogą wpłynąć na rentowność tej inwestycji całej, na tę rentowność inwestycji w nieruchomość. Krótko mówiąc, taka stopa procentowa jest fajnym miernikiem, ale trzeba pamiętać o jej ograniczeniach i o tych ograniczeniach wszystkich mówi Narodowy Bank Polski, który przedstawił badanie rynku, które obejmuje nasz polski rynek do końca, uwaga, trzeciego kwartału 2023. No po prostu jeszcze nie zdążył opracować danych i nawet zebrać pewnie wszystkich danych za czwarty kwartał 2024, więc musimy pamiętać też o tym, że w czwartym kwartale w wielu nieruchomościach była gorączka związana z końcem programu, spodziewanym końcem programu, czy wyczerpaniem programu Bezpieczny Kredyt 2%, która nakręcała coraz mocniej zakupy i po prostu windowała w wielu miejscowościach ceny. Co wiemy o naszym rynku nieruchomości, rynku na wynajem? Wiemy przede wszystkim to, że w 2023 roku przybyło bardzo dużo ofert mieszkań na wynajem, nie tylko dlatego, że część migrantów z Ukrainy na przykład zwolniła te mieszkania, które zostały wybrane i nie dlatego, że na przykład spadła liczba polskich studentów, bo po prostu demografia wskazuje na to, że mamy teraz taki okresowy niż w liczbie studentów, ponieważ na przykład 20 lat temu rodziło się bardzo mało dzieci. Powodem też przybycia tych ofert jest to, że po prostu w 2023 i też w 2022 były oddawane masowo do użytkowania lokale, które były wcześniej kupowane, rezerwowane u deweloperów przez osoby inwestujące w mieszkania, które w panice spowodowanej COVID-em, czy też po-covidowej tak zwanej, inwestowały w te mieszkania, wsadziły pieniądze, no i teraz te budowy zostały ukończone, wtedy był szczyt budownictwa 2021, rozpoczynanych budów, no i teraz mieszkania pojawiają się po prostu na naszym rynku nieruchomości. Jak wygląda sytuacja z tym inwestowaniem i ze stopami kapitalizacji oraz ze zwrotem z kapitału? Szacunkowe stopy kapitalizacji są generalnie rzecz biorąc dodatnie, ale one wykazują w różnych miastach tendencję na przykład spadkową. I widzimy, że Warszawa
trzeci kwartał 2023 lekki spadek. Spodziewam się, że ten spadek będzie większy liczony dla czwartego kwartału, dlatego że po prostu ceny rosły, a czynsze stały w miejscu, a nawet tak naprawdę te czynsze takie negocjowane z klientami, już kiedy chcieli oni coś wynająć, jeszcze bardziej spadały od tych czynszy ofertowych. W każdym razie widzimy, że poziomy zwrotu z inwestycji są na poziomie kilkunastu lat. Może nie są tak złe, jak były to w czasie, kiedy wybuchła pandemia, no ale wtedy wiadomo, był to okres pandemiczny, ludzie nie chcieli wynajmować, zamarł ruch w wynajmach i teraz troszeczkę się poprawiają, niemniej jednak nie są tak dobre jak jeszcze na przykład w 2018 czy też na początku 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii. Jak natomiast wygląda zwrot z kapitału własnego ROE? I tutaj możemy policzyć to ROE, przynajmniej Narodowy Bank Polski pokazuje to ROE dla inwestycji robionych bez zaangażowania kredytu, z zaangażowaniem kredytu w kwocie 50% i na poziomie 80%. Dodać trzeba, że Narodowy Bank Polski przewiduje też, że nieruchomość nie jest wynajmowana przez 100% czasu i że wymaga co jakiś czas remontu. Oczywiście są to też wartości uśrednione. Jeżeli ktoś chce poznać dokładnie metodykę Narodowego Banku Polskiego, no to zapraszam do przestudiowania całego raportu lub na naszą stronę Symen24, gdzie to dokładniej wyjaśniamy. Jakie jest to ROE z tej inwestycji? No to ROE jest dodatnie, jeżeli nie angażujesz kredytu w zakup mieszkania. Nie jest to jakiś wielki plus, bo w zasadzie pokazuje, że w ostatnim kwartale badanym, czyli trzecim kwartale 2023, jest to poniżej 5%. W niektórych miastach nawet ta rentowność dotyka około 3%. Natomiast jeżeli chcesz zrobić taką inwestycję bazując na kredycie, no to nie jest chyba najlepszy pomysł, bo tutaj jest to zdecydowanie ujemne wartości w większości miast w Polsce, tych badanych przez Narodowy Bank Polski, wartości są ujemne, a przy takim dość popularnym lewarowaniu się na poziomie 80%, no to te ROE może wynosić nawet poniżej 10% w niektórych miastach, czy w większości miast nawet. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że te spadki nastąpiły takie gwałtowne wtedy, kiedy nagle w Polsce wzrosły stopy procentowe. Był duży okres czasu, w którym stopy procentowe były na bardzo niskich poziomach i wtedy takie lewarowanie inwestycji było doskonałym pomysłem, bo to było zawsze dodatnie i zawsze, jeżeli miałeś jakąś nieruchomość do wynajęcia i ją wynajmowałeś, to zawsze byłeś na plusie. Nie musiałeś do tych rat na przykład nic dopłacać. Teraz stało się odwrotnie. Czy to oznacza, że należy porzucić te inwestycje? Końcówka wykresów, jak widzicie, pokazuje, że ROE nieco się poprawia, co wskazuje dla takich bardziej optymistów, że może kiedyś wyjdzie ponad zero. No, inna sprawa to jest takie zimne podejście do liczenia oraz ocenienie swojej własnej sytuacji, bo załóżmy, że kupiłeś mieszkanie i twoja rata za to mieszkanie wynosi na przykład 4000 zł, ale z czynszu uzyskujesz 3000 zł. Czyli teoretycznie 1000 zł musisz co miesiąc dopłacić, zanieść do banku swoich własnych pieniędzy, bo te 3000 to dostałeś z czynszu. To jest taki przykład. I teraz pozostaje zastanowić się, czy mnie stać na to z moich pozostałych zarobków, żeby co miesiąc do banku zanosić 1000 zł. Jeżeli mnie stać, jeżeli to mieszkanie warte jest kilkaset tysięcy, to może można uznać, że za 1000 zł kupuję coś, co ma wartość kilkaset tysięcy, więc nadal mi się to opłaca. Jeżeli natomiast mój dochód
nie pozwala mi, dochód ogólny, pozostały poza tym wynajmem, no bo z wynajmu, jak powiedziałem w tym przykładzie, nie mam dochodu, nie pozwala mi na dopłacanie do tych rat, no to po prostu trzeba to sprzedać. I tutaj teraz dochodzi pytanie, a jak będzie na przykład z wakacjami kredytowymi? Czy ludzie będą, czy wakacje kredytowe będą przedłużane, czy nie będą przedłużane? Jak w ogóle będzie się działo w polityce? Znowu wracamy do polityki i jaka będzie nasza dalsza sytuacja? Ekonomiści przewidują spadającą inflację, ale też przewidują utrzymywanie przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych mniej więcej na niezmienionym poziomie. Czy tak będzie? No to zobaczymy. To są tylko prognozy. W każdym razie, podsumowując inwestycje w wynajem mieszkań, rynek stał się trudniejszy. Ofert wynajmu, czy też nawet ludzi, którzy chcą żyć z tego wynajmowania, jest więcej niż było, a ubywa jednocześnie z powodu demografii czy z powodu migracji, jak na razie, liczba osób zainteresowanych byciem najemcą. Czy tak będzie dalej, czy to się będzie utrzymywało, trudno powiedzieć. Migracja może zmienić się szybko, bo na przykład nigdy nie wiemy, co się wydarzy na Ukrainie. Demografia raczej tak gwałtownych zmian nie przewiduje. Trzeba też pamiętać, że są takie miejscowości, które idą w górę wbrew rynkowi, kiedy on spada, a są też takie, które spadają nawet wtedy, kiedy rynek idzie w górę. I po prostu, jeżeli analizujesz taką inwestycję, to się patrz na perspektywę danej miejscowości. No, są takie miejscowości, można powiedzieć, stabilne. Na przykład taką stabilną miejscowością z racji profilu produkcji przemysłowej, administracji, kultury, siedzib różnych firm jest Warszawa. No ale to też oznacza, że jeżeli jakaś miejscowość jest stabilna, to może tutaj być sytuacja, że inwestuje wielu. Wobec tego można powiedzieć, że rentowność z takich inwestycji, czy też zwrot jest mniejszy, ponieważ jest on bezpieczniejsze inwestowanie niż w innych miejscowościach. A co do inwestowania, no to musisz niestety samodzielnie podejmować ryzyko. Musisz się zastanowić nad właśnie tą nieruchomością, nad tym, czy jest to dobre inwestowanie i też poznaj alternatywne możliwości inwestowania, bo nieruchomości nie zawsze są najlepszym miejscem. 3% ROE to raczej w tej chwili szału, można powiedzieć, nie budzi. A to tylko jest wtedy osiągalne, jeżeli kupiono to mieszkanie bez kredytu. Oczywiście mogą być wśród Was tacy, którzy mają dużo lepsze wskaźniki i to się zgadza. Pamiętajcie, że NBP mówi o pewnych średnich dla niektórych tylko miast i to znaczy, że uwzględnia też różne nieruchomości, lepsze, gorsze. Jedni mają mniej szczęścia, mają podłych najemców, z którymi muszą walczyć o zapłatę, a inni nie mają żadnych problemów, dostają pieniądze i zarabiają na wynajmie. Krótko mówiąc, czasami również w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, to co się dzieje na rynku, zmiany prawa, zmiany trendów, zapraszam, subskrybuj mój kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów i jednocześnie przypominam, że zapraszam na stronę symen24.pl, na której nasze audycje znajdziesz wzbogacone o liczne dodatkowe treści. Cześć, trzymajcie się.